jak ktoś ma takie, wiesz, zdolności majsterkowicza delikatne, podstawowe narzędzia, bez problemu zbuduje takiego kampera, oglądając te filmy. Nie nastawiajcie się na to, że jak kupicie detektor metali, to zaraz będziecie mieli pozwolenia i zaraz będziecie mieli piękne znaleziska, bo na przykład Deus 2, o którym mówiliśmy, czyli detektor metali, to żeby ten detektor działał sprawnie, to jest kilkadziesiąt tonów dźwięku. Pojawił się detektor metali, pracowałem na gospodarstwie, więc poprosiłem gospodarza, dla którego pracowałem, o zgodę na poszukiwania u niego i na pierwszym wyjściu znalazłem short crossa, John albo Henry, już teraz nie pamiętam, Hammera, srebrną monetę. A znalazłeś coś, co cię kiedyś zaskoczyło albo, nie wiem, przestraszyłeś się, jak zobaczyłeś to, co Miałem znalazłeś? tutaj gdzieś tam jakąś przygodę w Polsce więcej, ale w Wielkiej Brytanii raz. W Polsce to pewnie bomby jakieś czy coś. No tutaj też na polu też? znalazłem, No, dosyć powiedz nam sporą. coś na ten temat. I jechała ciężarówka z logiem piwa Hobgoblin. Wiem, co to za piwo, wyświetli się wam. No, Hobgoblin. I wiesz, i mówię, daj odkrywca Goblin, nie? I złapało, wiesz, Tak? ludzie kojarzą. Ludzie jak na przykład, dużo osób, które oglądają mój kanał, Gdzieś to wtedy nie ma ziem niczyich w Wielkiej Brytanii, więc czy jest to las, czy jest to park, wtedy jeżeli należy coś do miasta, musisz zapytać o zgodę. Są, wtedy, tak? Są plaże, na których możesz poszukiwać, są mapy dostępne w internecie, gdzie na plaży możecie... Purpurowy Podcast, odcinek 13. To nie byle. Widzicie, czasami się mówi, że ta 13 jest taka nieszczęśliwa i w ogóle. Pechowa. Wydaje mi się, że dla kanału Purpurowy Podcast raczej jest to dobry numer, ponieważ naszym gościem jest dzisiaj nie byle kto, ale Dawid, który przyjechał z Southampton i jest to nie byle persona, bo poszukiwacz skarbów, ale też z pasją buduje kampery. Zgadza się. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Już nie będę cię pytał, czy ty przyjechałeś na wykopki, czy przyjechałeś jako budowlaniec, ale zapytam ciebie, skąd się wzięła nazwa Odkrywca Goblin? A to ciekawe. Był już pomysł na to, żeby, wiesz, założyć kanał i nagrywać na YouTube'a, ale nie wiedziałem do końca, jaki ten tytuł ma być, jaka nazwa tego kanału. I mój serdeczny kolega Maniek, pozdrówki dla Mańka, zadzwonił do mnie, bo to on robił mi ikonę do kanału YouTube. I ja, wiesz, że jestem gdzieś w Londynie, jadę i dostaję od niego telefon, mówi, Dawid, A co ty robiłeś? Prowadziłem wtedy dla gospodarza z Kent sklep na Borough Market. Pracowałeś w sklepie? Znaczy prowadziłem ten sklep, pracowałem, tak. Warzywa organiczne, takie, wiesz, typowo warzywa i owoce, blisko London Bridge, przy tym najwyższym wieżowcu, tak, O, spoko, czyli tym szardzie, pracowałeś nie? trochę w Londynie. Pracowałem, no. I słuchaj, jadę do pracy i on dzwoni, że potrzebuje jakąś nazwę na szybko, bo musi zrobić logo kanału i jechała ciężarówka z logiem piwa Hobgoblin. Wiem, co to za piwo, wyświetli się wam. No, Hobgoblin. I wiesz, i mówię, daj odkrywca Goblin, nie? I złapało, wiesz, tak? ludzie kojarzą. Ludzie jak na przykład dużo osób, które oglądają mój kanał, nie wie nawet, jak mam na imię. Wiesz, gdzie spotykam ludzi i ktoś mówi, siema Goblin, co tam, wiesz, u ciebie, nie? Tak, bo nie każdy pracuje w tej branży i nie musi wiedzieć, tak, wiem o czym mówisz. Dokładnie. No. Spoko, fajnie, fajna historia. Tak spontanicznie, naturalnie, nie? No. Fajnie. Wyszło, przyjęło się od razu i w sumie tyle, nie? Jakiś logo mi zrobił i do tej pory tak jest. A pamiętasz pierwszy film, jaki stworzyłeś jako Odkrywca Goblin? Pewnie, że tak. Możesz nam o tym coś powiedzieć? 140 dubli i nagrany wstęp z kartki. Wiesz, siedziałem taki spięty. Dubli, no, czyli 140 razy nagrywałem wstęp do odcinka, w którym mówiłem tylko, nie wiem, tam witam was bardzo serdecznie, zapraszam was na poszukiwania detektorem metali, nie? A później jak odsłuchiwałem, to bardzo nie podobał mi się ton mojego głosu. Przeważnie że miałem tak z tym problem, nie? Przeważnie tak jest, no. No. Ale to śmieszne, bo my o tym przecież gadali przed chwilą, poza kamerami, nie? Spoko, no to... I wiesz, emocje ogólnie, bo jak wrzucasz, tu teraz już jest taka trochę rutyna, chociaż nie ukrywam, że wiesz, ja dalej się z tego bardzo cieszę. To jest dla mnie nadal, wiesz, ogromna przygoda, dużo emocji, cieszę się z tych komentarzy, wiesz, oglądających i tak dalej, ale no jak wrzucasz ten pierwszy materiał i masz tą granicę pierwszych 100 wyświetleń twojego kanału albo 100 pierwszych subskrypcji, to jest coś, czego już się nie da tak później
No, dokładnie, przejść obojętnie. No. Ja wiem, ja zgadzam się z tobą. Słuchaj, ja pamiętam, bo ja mam TikTok, purpurowy.zls na TikToku. To pierwszy mój właśnie filmik live, który musiałem zrobić, to wymusił ze mnie TikTok, nie? No bo już miałem tam, wiesz, jakąś tam ilość tych obserwujących, no i tam przyszedł czas na zrobienie live, nie? Okay. No i TikTok mówi, że no trzeba teraz zrobić live, nie? I że masz ileś tam czasu, żeby przejść tą kolejną barierę, bo TikTok jakoś tam ciebie prowadzi, no ale mniejsza w to. No i jak włączyłem ten pierwszy live, nie? Stary, jak ja zobaczyłem, jak mi się tam ludzie zaczęli pojawiać, nie? Serce mi waliło jak dzwon, normalnie pod gardłem. Myślałem, że zawału dostanę, nie? A wiesz, że ja miałem taką sytuację, jak odpalałem na YouTubie pierwszego, wiesz, mało kto z widzów wie, że ja wtedy paliłem papierosy, nie? Bo ja nigdy nie promowałem tego typu, wiesz, palenia czy tam picia jakiegoś alkoholu. Ale jak odpalałem pierwszego live'a na YouTubie, to miałem sytuację, gdzie ten live w końcu wystartował, a ja patrzę, wiesz, na trawę, bo byłem gdzieś tam w parku i miałem chyba z 15 petów zgaszonych, wiesz, z tych nerwów wypaliłem prawie całą paczkę szlug, nie? I gdzieś ten live poleciał może jakieś 15-20 minut, ale stres był naprawdę ogromny, nie? Adrenalina jest na takim poziomie, gdzie to jest tak naprawdę tylko, wiesz, no lecisz live, nie? No. A teraz odpalam w każdym miejscu, w którym jestem już gdzieś. Ludzie nie zdają sobie sprawy, ale to są potężne emocje, nie? A jeszcze wiesz, jak dochodzi do tego hejt, nie? To już wcale. No, ale my tam nie o tym dzisiaj, tylko właśnie chcemy was uświadomić, że to nie jest taki, kurde, hop-siup, nie? Żeby startować z tym. Jest, trzeba. Trzeba się przyzwyczaić. Dlatego ja też tutaj dzisiaj jestem, bo dla mnie to jest przygoda. Wiesz, mówiłem ci wcześniej jakiś podcast taki typowo, ale byłem też u siebie w domu, to jest zupełnie inaczej, tak, nie? No. Jesteś gdzieś, rozmawiasz z ludźmi, wiesz, na wideo rozmowie i ten podcast gdzieś poleciał. A tutaj jest trochę tak inaczej. Dla mnie też ciekawe doświadczenie, że na początku, żeby gdzieś tam, wiesz, rozluźnić tak, się. Słuchajcie, bo w ogóle ja wam powiem, nie? Dawid do nas przyjechał z Southampton, ale my jesteśmy w Luton, bo jak wiadomo, studio ZLS mieści się w Luton. No i normalnie tam Dawid ma do nas prawie 2 godzinki tam na strzały, jak jest pusta droga, nie? A dzisiaj bo jest piątek, a w Anglii, w Wielkiej Brytanii szczególnie w piątki jest bardzo zakorkowane są drogi i nawet, ty przeżyłeś te M25? Miałeś tam... No były korki, nie? Jak to wyglądało na M25? No wszędzie, wiesz. Ja tak trochę myślę, że te M25 jest trochę jak taki parking. No. Że tam, ja wiesz, że jeździłem do mojej Karolinie, mojej narzeczonej, którą serdecznie oczywiście pozdrawiam, przepięknej. Jeździłem do niej 8-9 miesięcy, więc nie było tak, że od razu mnie wpuściła do swojego domu, tylko wiesz, trzeba było się postarać, tak, pojechać, nawet jak była godzina 12, wiesz, 20, wiesz, 1 w nocy nawet, to wracałem do domu. I przez te kilkanaście miesięcy ja może 2 razy z trasą Kent do Southampton przejechałem bez korków, a tak zawsze, wiesz, bomby, ale zauważyłeś na przykład, że jak jedziesz i bardzo często są ograniczenia, na przykład przypuśćmy te 40-50, jedziesz prawym pasem i patrzysz w lewo. Lewa zapierdziela. Nie, ale że bardzo dużo osób korzysta z telefonów. Że jak jedziesz na przykład i widzisz, że ktoś łapie pasy i podjeżdżasz, wiesz, mijasz i bardzo dużo ludzi używa w Wielkiej Brytanii telefonów, nie? No, ja ostatnio nawet jechałem ciężarówką i też w takim korku powolnym jechałem i obok mnie jechał gościu takim mini vanem. I browara walił, nie? I na telefonie siedział. A to z tym też mam taką fajną historię. Jeździłem na markety weekendowe w Londynie z byłym policjantem, który skończył służbę, był na emeryturze i sobie po prostu dorabiał weekendowo, jeździł na markety do Londynu sprzedawać warzywa i owoce i wiesz, że on się zatrzymywał na M25 na wyjeździe z Londynu ze mną zawsze na stacji, kupował stare w puszce strągi, te czarne, takie najmocniejsze, one miały chyba, jak w Polsce 8? dębowe, 8 albo 9. Zanim dojechał do Kent, do Maidstone, gdzie na wyjazdówce z Londynu jest jakieś, myślę, że godzina drogi niecała, robił 4 puszki tego strąga. Jak on dojeżdżał, był purpurowy i on te puszki wyrzucał przez szyby auta na autostradzie. Masakra. Nie róbcie tego, to jest bardzo zła rzecz, nie wolno pić i nie można jeździć pod wpływem alkoholu. To nie, że jest tolerancja, bo wiesz, w Anglii ci przykręcą śrubę, jak cię złapią pod wpływem, ale do ciebie takie pytanie, wiem, że to twój podcast, a ja ci teraz zadaję pytanie, ale ile jeździsz w Wielkiej Brytanii autem czy ciężarówką? No,
Cały czas. Ale lat już. 13 chyba? Zatrzymała cię kiedyś policja? Drink drive mam na prawku. A, widzisz, a ja jeżdżę od 2011, 11-12 roku i nigdy nie miałem kontroli. No, ja miałem zawieszone prawo jazdy na rok czasu. No niestety. No nie pogratuluję ci. No wcale nie ma czym się chwalić, ale zapytałeś, to odpowiedziałem. No i przechodzimy do następnego. A powiedz mi, gdzie można cię znaleźć w internecie? W jakich mediach społecznościowych? Głównie YouTube. Ja wiem, że jest bardzo dużo ludzi, którzy wiedzą, gdzie cię znaleźć. No. Nawet mogę powiedzieć, że z Luton, może byś sobie nawet tego nie wyobraził, ale mam kolegów, którzy też mają takie maszyny jak ty, o których będziemy gadać niedługo. I Poszukiwania. nawet ciebie obserwują, nie? Także widzisz. co, pozdrowimy ich, nie? Pozdrawiamy. Pozdrawiam panowie. wszystkich widzów serdecznie. Słuchaj, YouTube, TikTok był taki moment, że wrzucałem, ale tam był bardziej temat kamperowy, czyli budowy kamperów, taki rozwój osobisty, opowiadałem trochę o sobie. To był czas, kiedy miałem, rzeczywiście były taki dosyć mocny rozwój, nie? Że przeskoczyłem z tego małego kontenera na duży garaż, pojawił się pracownik, dosyć sporo, wiesz, kamperów i taki progres, nie? Jakiś czas temu nagrałem wam materiał z tego miejsca. Mówiłem o pasji do budowy kamperów, o firmie, którą prowadzę, o rozwoju, bo przenieśliśmy się z tego garażu na większy, który wam za chwilę pokażę. Słuchajcie, kończę swoją przygodę z Wielką Brytanią, z prowadzeniem firmy. Dlaczego, to wam zaraz wszystko opowiem. A teraz jeszcze dla przypomnienia miejsce, w które przenieśliśmy się jakiś czas temu. Tego miejsca wam nagrywałem. Myślę, że duża część widzów będzie pamiętała tą halę, bo materiał jak i jeden, tak i drugi obejrzało kilkaset tysięcy osób. To jeszcze był w trakcie prac, gruz. No ta hala była spełnieniem moich marzeń, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, warsztatu budowy kamperów. Zresztą zbudowaliśmy tutaj 2 sezony, ich kilkadziesiąt. Tak jak mówię, w listopadzie to ten TikTok był. YouTube był od samego początku i tam były wszystkie moje zmiany, typowo vlogowe odcinki, gdzie jak ktoś oglądał od początku, to tak naprawdę zna całą moją historię. No i teraz Facebook od jakiegoś czasu, który generuje też fajne wyświetlenia, nie? Także to są takie 3 platformy, na których no, znajdziecie tam moją twórczość. Czyli można powiedzieć, że praca, zajawka zamieniła się w pełny etat. Tak. To się tak, wiesz, stopniowo. Ponieważ co robiłeś zanim zacząłeś budować kampery, że tak powiem? Pracowałem na gospodarstwie. Ja tutaj przyjechałem w 2011 roku i pracowałem na tym samym gospodarstwie przez 10 lat. Czyli to była pierwsza twoja praca i po niej już przeszedłeś z zajawki i po niej pasji był moment jeszcze tej całej pandemii, tego COVID-a, gdzie miałem trochę przerwę. Później nie odnalazłem się już z powrotem w tej firmie, na tej farmie, gdzie pracowałem 10 lat po tym COVID-zie, więc pracowałem jeszcze na innym gospodarstwie, ale dosłownie jakiś, wiesz, krótki epizod. I co? I w sumie od razu przeskoczyłem na YouTube z dnia na dzień. Jeszcze nie było wtedy wyświetleń, a było duże ryzyko. Stwierdziłem, że okej, spróbuję, wiesz. Zrobię daily vlogi i zobaczymy, co z tego będzie. I wtedy pracowałem jeszcze na weekendy, właśnie sobota, niedziela, żeby zarobić na takie, wiesz, opłaty bieżące. A YouTube to był raczej taki, wiesz, poświęcałem 5 dni w tygodniu, ale z tego jeszcze nie było wtedy profitu, nie? Rozumiem. Spoko. No to w sumie tak jak do czego ja dążę teraz, bo ja jeszcze dalej jeżdżę tymi ciężarówkami, jeszcze nie zarabiam z YouTube'a, ale właśnie staram się zrobić tą transformację, tak jak to ty zrobiłeś z farmy właśnie. Ale to jest... I przysiadasz na ten full time. No. Full time zajawka i pasja. Bardzo fajnie, nie? Bardzo fajnie, naprawdę. Ja to bardzo doceniam, szanuję i bardzo cieszę się, że ludzie mogą doświadczyć czegoś takiego, bo to jest powiązanie przyjemnego z pożytecznym, można powiedzieć. Trzeba próbować. Świadomie, ja przez YouTube'a, przez to, że zaryzykowałem, tak naprawdę ruszyła budowa kamperów. Wiesz, poznałem mnóstwo ludzi. No nie miałbym tej możliwości, gdybym nie zaryzykował i nie otworzył tego kanału na YouTube, nie? Ale zanim zaczniemy rozmawiać o kamperach, to ja chciałbym ciebie zapytać, jak to się zaczęła ta przygoda z tym wykrywaczem, powiedz? Lata temu, za dziecka. Powiedz, a to jeszcze tutaj nie mieszkałeś? Już nie. Myślałeś, tak? Nie wiem, może miałem z 8, 10, nie, 10 lat myślę. Wakacje u babci. Babcia jedzie do miasta, zostaje z mojej mamy bratem i z jego kuzynem. No i co? Słuchaj, oni już chodzili, mieli detektory takie typowo wojskowe. Już tam mieli w Polsce? W Polsce, wiesz, lata temu chodzili typowo za militarką.
No i trochę taką kulą u nogi byłem za dziecka, wiesz, bo babcia gdzieś jechała, zajmowała się czymś, zostawałem z nimi, oni chcieli iść do lasu, no to zabierali, dostawałem plecak taki, wiesz, kiedyś wojskowy jeszcze z wojska, jak mieli chłopaki po wojsku, Tak? mieli detektory takie typowo To już w Polsce szukałeś. W Polsce, wiesz, jak miałem tam, nie wiem, może z 10 lat. Spoko. Musiałbym tak przeliczyć dokładnie, A, nie wiem, Mhm. ale pamiętam, że mieli właśnie detektory takie typowo z wojska, gdzieś skądś załatwione, z rurki PCV i była typowa militarka. Jak się wchodziło do mojej mamy brata do domu, to jeszcze były czasy, gdzie w Polsce nie było takich wyznacznych odnośnie poszukiwań, że nie możesz nic mieć, bo o 5 rano wpadną, wiesz, wesoła Tak, tak, ekipa, panowie, tak. granaty hukowe i po temacie, nie? Gdzie No. możesz rzeczywiście mieć ogromne problemy teraz w Polsce, ale wtedy, jak się wchodziło, to, wiesz, wisiała militarka na ścianach, Tak? hełmy, wiesz, broń, I to wszystko ze amunicja. znaleziska? Wiesz, no ogólnie w Polsce II wojna światowa, tereny Opolszczyzna, No tak, no. ja pochodzę z Chruściny Nyskiej, jest bardzo blisko lotnisko, dosłownie, nie wiem, może 2 kilometry max, jest lotnisko Starygrodków z drugiej wojny światowej i tam, z tego co wiem, były prowadzone jakiś czas temu badania i odnaleźli tam szczątki polskich żołnierzy, którzy zostali tam wywiezieni, tylko nie pamiętam teraz dokładnej nazwy, a nie chcę przekłamać, Mhm. ale tak na cały, myślę, że w Spróbujemy Polsce, to znaleźć i no wam spróbujemy. wstawić. Żołnierze. Niezłomni, coś takiego było, Aha, wiesz. okej, no. Teraz już tego nie pamiętam do końca. Nie? Rozumiem, dobra, spoko. A powiedz mi, no to kurczę, no to ja myślałem, że ta historia z poszukiwaniem skarbów urodziła się tutaj w Wielkiej Brytanii, a jednak nie, przywiozłeś tą pasję ze sobą. A powiedz mi, jak to się stało tutaj w Wielkiej Brytanii z tym wykrywaczem? Zaniedbałem. Ale już miałeś, jak tu przyjechałeś, czy kupiłeś? Nie. W Polsce chodziłem praktycznie do 18 roku życia z detektorem metali. Później była Wielka Brytania, więc odłożyłem. Praca, wiesz, ogień. W wieku 18 lat wyjechałeś do Wielkiej Brytanii? Zaraz po 18. No, skończyłem w sumie szkołę, odebrałem dyplom i w ten sam dzień już miałem dzida do Wielkiej Brytanii. Okej. Był go, nie? I to jak tutaj przyjechałeś, to przyjechałeś do kogoś, a w ogóle to przyjechałeś, czy przyleciałeś? Przyjechałem z przewoźnikami. Aha, busem. Z Busem, ale to wcale nie było To- szybciej to niż ci się- autobus, nie zawsze. Ja wiesz, że ja na przykład wyjeżdżałem Pierwszy busem przyjechałeś. miałem do Wrocławia, bo jestem z Chruściny Nyskiej, więc do Wrocławia nie jest daleko, nie? Mhm. I ogólnie, wiesz, wyjeżdżałem wieczorem, a rano się budzę we Wrocławiu, bo rozwozili paczki. Tak. I wiesz, 7 godzin i zrobiliśmy tam, nie wiem, może z 200 kilometrów, nie? No spoko. Czyli tak to wyglądała twoja pierwsza przygoda z Wielką Brytanią. Dobra, no to wrócimy, to wrócimy może do tego, żebyśmy nie rozrzucali Nie, tych bo jeszcze tematów. tu mówisz o tych poszukiwaniach, bo Tak. ogólnie w Wielkiej Brytanii był taki moment, że wróciłem do tematu, tylko bardziej internetowo. Mhm. I wiesz, wrzuciłem sobie gdzieś tam poszukiwania detektorem metali i wyskoczył mi film właśnie Mańka, którego już pozdrawialiśmy. I on nagrał film, w którym znalazł z Half Angel, tak się chyba nazywa ta moneta, złoty hammer, wiesz, wielkości Że ponad... znalazł monetę. Tak, Tu w UK. złotego hamera. Wiesz, wielkości 5 złotówki, no przepiękna moneta. I wiesz, te filmy gdzieś zaczęły mi się coraz więcej wyświetlać. A jeszcze tylko mi przypomnij, to ty ten swój wykrywacz metali kupiłeś już wtedy? Czy ty korzystałeś z kolegą? Nie, kupiłem. A, już Tutaj w kupiłeś, Wielkiej tak? Brytanii, znaczy wiesz, miałem w Polsce... A możesz nam powiedzieć coś na temat tych właśnie tego urządzenia, bo ponieważ my rozmawiamy o tym, ale dużo ludzi nie wie, co to za urządzenie, jak to działa. Wiesz, detektorów metali jak ze wszystkim teraz na rynku jest bardzo dużo, nie? Różne firmy, ja korzystam w tym momencie, mam Deusa 2, nie? Deus 2. Deus 2, To jest kozak na rynku? No jest to wyższa półka, jeżeli chodzi Ile o trzeba? Dużo poszukiwanie trzeba zapłacić detektorów za to? metali. Wiesz, ja ogólnie kupowałem ten detektor, jak on dopiero wychodził, więc strona angielska się zablokowała, nie mogłem tego kupić w Wielkiej Brytanii, bo było tylko kilka sztuk dostępnych i to wszystko było poblokowane, serwery się pozawieszały, bo boom było naprawdę ogromne, więc kupiłem w Polsce w takim zaprzyjaźnionym sklepie Odyńce. 2 mi wtedy załatwili, dostałem ten detektor i nie wiem, około chyba 8-9 tysięcy złotych. To bardzo dużo. No za kawałek, wiesz, metalu. Ale możliwości daje dużo.
9 koła, 9000 złotych, no to powiedzmy tak, nie ukrywajmy, no taki zwykły, wiesz, zjadacz chleba, pracownik, który pracuje gdzieś na magazynie i w ogóle, to musi troszeczkę pieniędzy odłożyć, żeby... Czy wiesz, no, żeby możesz kupić już, wiesz, z drugiej ręki, możesz kupić jedynkę, która też nie, znaczy będzie się różniła pomiędzy Deus 1 a Deus 2. Wszystko zależy też od cewki, od terenu, co chcesz szukać, jak te poszukiwania mają To wyglądać. skomplikowane jest, jak tak. No dobra, no to okej, no to kupiłeś to z Polski, przywieźli ci to tutaj, czy tam to sobie tam sprowadziłeś. Dokładnie. A po jakim czasie? Ile tutaj czasu mieszkałeś już w Wielkiej Brytanii, kiedy się zdecydowałeś na to, żeby Wiesz, kupić chyba ten 3 sprzęt? albo 4 lata, ale to nie był ten detektor, o którym rozmawiamy teraz. Na inny początku wcześniej miałem kupiłeś, Garreta, wiesz, bo ta historia wyglądała tak, że ja nie wiedziałem, jak wyglądają w ogóle poszukiwania w Wielkiej Brytanii. Poszukiwałem w Polsce, przyjechałem tutaj do Anglii, wiesz, praca. Pojawił się detektor metali, pracowałem na gospodarstwie, więc poprosiłem gospodarza, dla którego pracowałem, o zgodę na poszukiwania u niego i na pierwszym wyjściu znalazłem short crossa, John albo Henry, już teraz nie pamiętam, Hammera, srebrną monetę. Hammer, dla tych, którzy nie siedzą Czyli w temacie, to jest pierwsze twoje moneta. znalezisko w Italii. Tak, moneta, trzeci sygnał bodajże. Wiesz, trzeci sygnał na angielskiej ziemi i wyciągnąłem monetę bitą młotem w srebrze z 1200 któregoś roku w przepięknym stanie. Masakra. Ręce, wiesz, nie wiedziałem, jak to wygląda. Oglądałem kilka tych filmów, tych twórców, którzy nagrywali nie ogólnie, wiesz, jak wygląda od strony technicznej poszukiwania, ale swoje znaleziska, nie? I ja z tą monetą, wiesz, że ja wrzuciłem ją do takiego pojemnika, jakieś waciki i ja jeździłem po Maidstone i po muzeach i pytałem, co mam z tym zrobić. Tak? No wtedy, wiesz, nie wiedziałem, jak mam w ogóle zacząć. Czy to możesz Tak, czy ja to mogę zacząć, bo dla mnie to oddać, było tak? znalezisko, wiesz, 1200 rok, widzisz jakiegoś, wiesz, pajaca Wstawimy na... te zdjęcie tutaj. pokażemy. Podeślę ci tej wstawimy monety, wam będziecie te mogli sobie zdjęcia. zobaczyć. No i co? I tak oglądałem te filmy, gdzieś tam poszukiwania coraz więcej i nie miałem też świadomości tego, że w Wielkiej Brytanii nie jest wcale tak łatwo dostać pozwolenia od gospodarzy. Właśnie, i wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem ciebie zapytać, jak prawnie wygląda poszukiwanie skarbów? Czyli na przykład, czy możesz, gdzie możesz, jakie możesz dostać pozwolenia i czy mógłbyś nam więcej o tym powiedzieć? To wtedy Nie będziemy ma, mniej nie ma wiedzieć. ziem niczyich w Wielkiej Brytanii, więc czy jest to las, czy jest to park, wtedy jeżeli należy coś do miasta, musisz zapytać o zgodę. Council Są, wtedy, tak, są plaże, na których możesz poszukiwać, są mapy dostępne w internecie, gdzie na plaży możecie poszukiwać legalnie, ale są plaże, gdzie tego nie wolno robić i jeżeli chodzi o takie pola typowo orne, no to zgoda właściciela terenu gruntu. Jeżeli zapukasz, farmer ci pozwoli na poszukiwania, możesz iść, warto wykupić sobie dodatkowo ubezpieczenie, bo w momencie znalezienia jakiegoś skarbu coś się stanie w czasie poszukiwań, nie wiem, jakiś wielki skarb, zostanie zamknięty ten teren, farmer, który dał wam z dobrego serca zgodę na poszukiwania, może mieć to pole wyłączone na jakiś czas z użytku, więc warto o tym, to nie są duże pieniądze. Rozumiem. No i w sytuacji, gdy znajdziesz coś, co wtedy się dzieje? Warto taki temat też przegadać z właścicielem Nie terenu możesz tam gruntu. po cichu odejść? Czy wiesz, na pewno ludzie tak robią, to wszystko tak. zależy od tego, wiesz, co chcesz, Co nie? chcesz z tym zdziałać? bo- Jak chcesz do prywatnej kolekcji, to wtedy sobie uciekasz, tak? Czy A jak wiesz, no, się podzielić ze ja sobą? wychodzę z założenia, że jeżeli prawo jest tak przyjazne dla poszukiwacza i nie ma tych wszystkich, wiesz, problemów, gdzie czujesz ten oddech policji z tyłu, gdzie musisz, wiesz, załatwiać, przechodzić te wszystkie procedury tak jak w Polsce, tylko rzeczywiście pukasz do właściciela terenu, on pozwala ci na poszukiwania, znajdujesz jakiś przedmiot legalnie i możesz go zadzwonić po prostu do swojego lokalnego archeologa, zgłosić, on ci to zarejestruje. Jeżeli muzeum będzie zainteresowane, to ma pierwszeństwo do wykupienia tego przedmiotu od ciebie, ale wtedy jest zrobiona wycena i dostajesz 50% wartości tego przedmiotu i 50% wartości dostaje właściciel terenu. Więc myślę, że fair play. Tak, ale bardzo często się zdarza tak przy znaleziskach typowo pojedyncza moneta, jakieś, wiesz, no te ziemie są mega bogate, więc dla nich znaleziska rzymskie, celtyckie, anglosaksońskie, średniowiecze to nie jest coś, co jest jakimś niebywałym Mega znaleziskiem. newsem, tak? No. Ja w domu, wiesz, mam gablotkę, w której mam około 1000 rzymskich monet, mam to wszystko legalnie zarejestrowane, mam O. średniowiecze, przepiękne znaleziska.
większość tych przedmiotów jest zgłoszona. Można powiedzieć takie małe muzeum, nie? No tak, takie małe nie boisz muzeum. się takiego muzeum w domu trzymać? Nie, dlaczego? Słuchaj, mam legalnie, mam na to dokumenty, czyli zarejestrowałem część. Wiesz, ogólnie problem jest taki, że tych znalezisk jest tak dużo, gdzie masz na przykład jakiegoś wytartą rzymską monetę. Żaden archeolog nie będzie tego chciał zarejestrować, bo dla niego nie ma to żadnej wartości. Tego jest tak dużo, nie? Rozumiem. Więc tylko te znaleziska, które rzeczywiście coś mogą wnosić w dany teren warto, nie? Bo to też wszystko jest zaznaczone na mapie, tworzy to jakąś historię, pokazuje, co mogło się w danym miejscu dziać, nie? No, spoko. No to czyli tak naprawdę można praktycznie wszystko znaleźć, tak? No. Największy przedmiot, jaki znalazłeś, mi powiedz. Ale że... Taki, no chodzi mi, że wielkość, nie? Bo rozmawiamy o monetach, o takich rzeczach. Aha, że gabaryt, o to na ci przykład, chodzi. Nie wiem, kask jakiś rycerski, czy coś Nie, takich rzeczy nie. Ja raczej, wiesz, szukam rzeczy mniejszych. Tak? No. Ale to co, to trzeba ustawić maszynę na odpowiednio? Znaczy tak, też szybkość, szybkość. Jeżeli ustawisz to szybko, no to ja szukam tak naprawdę, szybko idę, nie skupiam się, mam małą cewkę, szukam przedmiotów pomiędzy na przykład elementami metalowymi, gdzie mam odkręcony ten detektor do maksa i słyszę i te dźwięki, wiesz, metalowe i te kolorowe. I szukam w takich miejscach, no ja mam też fajne pozwolenia, nie? Fajne tereny, gdzie podejrzewam, że były trakty, gdzieś tam w książkach jest, wiesz, są zapiski, to w ogóle też jest bardzo ciekawe, tak? Nie? Bo jak zaczynasz się zagłębiać, no, że jak zacząłem swoje poszukiwania typowo w Anglii, no to tak jak, nie wiem, czy tam wcześniej mówiłem w podcaście, ale ja sobie nie zdawałem w ogóle sprawy, jak ciężko jest dostać pozwolenia, bo ja przez to, że pracowałem na farmie, miałem kontakt z innymi gospodarzami w okolicy i ja, wiesz, rozmawiałem z ludźmi, którzy poszukiwali, oni jeździli na komercję, gdzie płacili, a ja pojechałem w kilka miejsc i miałem kilka tysięcy hektarów pozwoleń. I słuchaj, oglądałem filmy właśnie Mańka, napisałem do niego wiadomość prywatną, on wtedy był też po dużym piku, bo nagrywał crossowe odcinki z Odynem, więc fez mu to siadło. I przyszedł taki moment, że ja do niego napisałem, że chciałbym się z nim spotkać na poszukiwania detektorem metali i on ogólnie, no słuchaj, nie mam za bardzo czasu, bo tam mu też się wyświetlenia wykręciły, ale napisałem mu, że mam pozwolenia. A jak masz pozwolenia, to przyjadę cię, wiesz, odwiedzić, nie? A to zrobiłem Mańka pod pociąg teraz. A to wtedy on mógł tak jakby z tobą wrzuciłem. razem, tak? Tak, bo ja miałem, wiesz, te pozwolenia i sobie poszliśmy. Pierwsze poszukiwania, drugie i on znalazł złotą monetę, kilka hamerów przy mnie na tych pozwoleniach i była taka euforia. Myśmy, słuchaj, tańczyli w błocie, przewracali się, że mamy takie tereny. Później, wiesz, zaczęliśmy się zagłębiać i okazało się, że są to trakty prowadzące do katedry w Canterbury i jest taka historia, gdzie arcybiskup Canterbury, Thomas Becket, tak się nazywał ten arcybiskup, 1270 albo 90 rok, już dokładnie wam teraz nie powiem, 29 grudnia został zamordowany przez żołnierzy Henryka II i został uznany jako męczennik, więc było bardzo dużo ogólnie pielgrzymów szło właśnie tym traktem drogi, na które myśmy dostali pozwolenia. Tak? I tam było tyle stary towaru, tam wyszło dziesiątki, jak nie setki średniowiecznych monet, różnych przedmiotów typu klamry, no baja, wiesz, to jest taki teren, że idziesz czyli i... dla poszukiwacza skarbów to rodzynka, tak? No, takie miejsce, wiesz, bardzo historyczne, nie? Wychodziły i tak naprawdę wszystkie Anglia epoki, nie? No. I wiesz, i znaleźliśmy później chwilę na polu, które niedaleko od tych miejsc, gdzie wychodziło tak dużo, wiesz, hamerów, znaleźliśmy miejsce, w którym no, była najprawdopodobniej willa rzymska, gdzie, wiesz, wchodzisz, masz marzenie, że chciałbyś znaleźć rzymską monetę i nagle znajdujesz ich dziesiątki, nie? Coś pięknego. A powiedz mi, czy ty należysz do jakiegoś członkostwa? Nie. Bo wiem, że tutaj jakieś są członkostwa. Właśnie wiem, że jeden chłopak... Ja bardzo indywidualnie. Miałem... Czyli ty sam indywidualnie po prostu sobie... Mam dużo swoich pozwoleń, jeżdżę na zaproszenia na przykład do Tomka Pisarka, który ma rzeczywiście swoją grupę, swój klub.
ale nie takie weekendowe, tylko typowo majówki, Czyli prywatnie wiesz. się Tak. komunikujecie. Nie, jeżdżę do niego na takie spotkania większe, organizowane, gdzie jest więcej ludzi, gdzie mogę się spotkać z wami, z widzami, poznać nowe osoby, takie, gdzie na przykład jest w przyszłości będzie 1000... taki organizowany? Majówka jest, zapraszam cię bardzo to, serdecznie. Słuchajcie, no to majówka, jaka data, termin, gdzie to jest? Oj, nie wiem jeszcze. Że tam, jak ktoś by chciał na przykład zacząć swoją przygodę z poszukiwaniem skarbów, to jest fajne miejsce, żeby przyjechać, zapytać, tak? Na pewno. Poznacie mnóstwo ludzi, bardzo dużo tych osób ma jakieś swoje pozwolenia prywatnie, więc... A w jakiej miejscowości to się będzie znajdować? Nie powiem ci, dlatego Wstawimy że... to, mamy czas. Ja Tydzień, nie dwa. wiem, ja nie wiem, czy zapraszam was serdecznie, wrzucimy stronę Tomka Pisarka, żeby się mogli ludzie z nim skontaktować. Może. No, dobra, albo po prostu ciebie niech zaczną obserwować i u ciebie też to na pewno to Na pewno się też pojawi. wrzucę na Facebooku, no. Spoko. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja ostatnio byłem na podcaście w Cheltenham. Cheltenham Okej. to jest taka miejscowość koło Gloucester, nie? I to są takie tereny bardziej takie, wiesz, góry, doły, nie? No. I tam rzymskie też, nie? Że tam bardzo... A wiesz, jak się to książkowo zazwyczaj nazywa? Morena czołowa. I Tak? to jest polodowcowe. I w okolicach Kent też to jest. Jak widzicie takie górki rozległe, to jest polodowcowe. Jak popatrzysz czasami, bo ja nie obserwuję tylko detektora i tego, co słyszę, ale też grunt, nie? I są muszle. Okej. Wiesz, polodowcowe i tak się to nazywa chyba książkowo, no. Spoko. Czołowa morena. No to właśnie czołowa morena. Tak jest. Tereny górzysto, jak to się mówi, górzysto-nizinne, jakoś tak to się mówi, nie? No górki, dołki, Dokładnie, nie? No to w tym stylu. Ale co chciałem ci powiedzieć, bo to są tereny bardzo bogate. Tereny, gdzie jest bardzo dużo znalezisk tam właśnie takich rzymskich, prorzymskich No. odnaleziono. No i tam są bardzo bogaci ludzie, tam żyją, tam mieszkają, nie? I też te tereny nie są za bardzo obudowane dookoła, ponieważ to są właśnie górzyste, nizinne tereny i tam nie ma magazynów za dużo i w ogóle. I myślę, że to jest miejsce, którym powinieneś się zainteresować, ponieważ tam bardzo bogaci ludzie mieszkają, wręcz nawet królewskie rodziny do tej pory tam żyją i mieszkają. Wioski są bardzo ładne, ogarnięte i jest bardzo dużo pól. Ja ci coś powiem. Wiesz, co jest fajne w poszukiwaniach detektorem metali? Że czasami bardzo daleko od zabudowań, szczere pola, bo ukształtowanie terenu zmienia się tak, że czasami nie to jest, wiesz, nie do ogarnięcia. Wiadomo, są same jakieś stare mapy traktów, ale możecie sobie zrobić łatwo porównanie. Na przykład wziąć, poszukać zdjęć lotniczych z II wojny światowej i narzucić się na zdjęcia dzisiejsze, gdzie mamy, przypuśćmy tam, wiesz, niecałe 100 lat, nie? I jak się zmieniło ukształtowanie terenów, gdzie na przykład w czasach rzymskich, czyli tutaj była końcówka Rzymu, tam przypuśćmy, nie wiem, naszej ery, nie wiem, 400, 300, nie? Gdzieś te okolice, to tam w tamtych czasach mogła być gdzieś, wiesz, rwąca rzeka, a dzisiaj jest pole. A, okej. Rozumiesz? No, tak. Więc co do twoich, że mówisz, że tereny, to wiesz, nie ma... Niekoniecznie. To jest właśnie fajne, że wchodzisz na teren, gdzie jest daleko od wioski, od zabudowań i nagle znajdujesz drogi, gdzie, wiesz, jest mnóstwo przepięknych znalezisk, nie? O, jest fajne, ta niewiadoma. Dobra, no to co? Najlepsze twoje znalezisko ever. Pierwsza moneta, emocje. Emocje, tak? Emocje, chociaż one są zawsze, wiesz, to apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie? Miałem w tamtym roku, albo już 2 lata temu, znalezisko pieczęć złotą z XIV wieku. 12 chyba, albo 14 gram złota. Przepiękne znalezisko, nie? Trafi do muzeum, zarejestrowane oczywiście. Muzeum wysłało taką informację, że są zainteresowani. Ten proces trwa. To myślę, że 4... Muzeum? Nie wiem dokładnie, jeszcze nie mamy bezpośrednio Czy to z muzeum, się... tylko jakby archeolog prowadzi, bo musi przejść to proces skarbowy, więc oni muszą wycenić. No i teraz na tej podstawie tej wyceny też wyślą na pewno jakąś informację i będą musieli zapłacić jakby 50% wartości przedmiotu mi i 50% Rozumiem. właścicielowi terenu.
Czyli archeolog to jest taki twój prawnik, można powiedzieć, nie? No, coś... Ale masz z nim kontakt? Nie. Ty wiesz, tych znalezisk na pewno jest w Wielkiej Brytanii dużo. To jest raczej w momencie, kiedy coś dzieje się z daną sprawą, czyli danym przedmiotem, wtedy dostajesz informację, że coś jest i tyle, nie? A znalazłeś coś, co cię kiedyś zaskoczyło albo, nie wiem, przestraszyłeś się, jak zobaczyłeś to, co Miałem znalazłeś? tutaj gdzieś tam jakąś przygodę w Polsce więcej, ale w Wielkiej Brytanii raz. W Polsce to pewnie bomby jakieś czy coś. No tutaj też na polu też? znalazłem, No, dosyć powiedz nam sporą. coś na ten temat. Wiesz, ja już teraz też bardziej rozumiem ten detektor, więc słyszę, kiedy jest, wiesz, metalowy przedmiot i kolorowy, kiedy coś może być, nie? Więc ogólnie do takiego kopania głęboko, gdzie coś słyszę, że może nie do końca, podchodzę też bardziej delikatnie, ostrożnie, no bo wiadomo, kopniesz, może cię nie urwać być. nogę, no. No, to już gorsze. W najlepszym przypadku nogę urwać. No, chociaż powiem ci, że nie wiem, czy chciałbym właśnie, żeby od razu, nie, czy... Znam jednego chłopaka, któremu petarda wystrzeliła w ręku i też to... No i co, później, rok czy 2 lata później na stołek. I my też znam takiego chłopaka, też ma swój kanał na YouTubie, Tak. miał jakąś tam chyba przygodę, nie wiem, czy dokładnie z tym, nie chcę też się zagłębiać za bardzo w temat, ale też miał duże problemy, No, nie? Takie sytuacje się zdarzają. Się o tym Warto uważać, jak idziecie typowo na militarkę, to trzeba mieć z tyłu głowy, że jednak jest to ryzyko i podchodzić do tego z dużym dystansem, nie? Tutaj tego jest mało, ale widzisz, mi się mimo wszystko zdarzyło. Był telefon do farmera, farmer oczywiście zadowolony, no bo wiesz, prace rolne, mógł to trafić pługiem, mogło się coś wydarzyć. No, W ogóle, słuchaj, przyjechała policja i co najlepsze, ogromne pole. I nie chciałem tam czekać. Oni czekali tak naprawdę na saperów, żeby to wszystko, wiesz, żeby zabrać tą bombę i słuchaj, jestem w drodze już do domu, wjeżdżam na autostradę i dostaję telefon od policji, żebym wrócił, bo oni nie mogą znaleźć tej bomby. Więc wróciłem się z powrotem, dopiero zaznaczyli kurtką policyjną, bo już żeby gdzie i czekali tak naprawdę, wiesz, kilka godzin. Czasami wysadzają na miejscu, a czasami zabierają z sobą. To zależy też od tego, jaki ładunek na pewno, wiesz, ile domów, ile domów i tak dalej, nie? Czy jest jakieś zagrożenie, no? Rozumiem. Nieźle. No jest to mega temat. Wiesz, to tak mówi się, no poszukiwacze skarbów, to kiedyś to byli jacyś tam tacy, wiesz, kontrowersyjni, nie wiem, Indiana Jones, nie wiem, czy on poszukiwał skarby, czy ten, ale już nieważne. Nie przygotowałem się w tym temacie za bardzo, nie będę mówił, ale chciałem się zapytać, jak najgłębiej żeś kopał po skarb? W Polsce militarka gdzieś, ogólnie wiesz? To opowiedz nam może, dobra, to w Polsce, spoko. Opowiedz nam w ogóle, jak wygląda dzień takiego poszukiwacza skarbów. Jak twój dzień wygląda, mniej więcej, żeby ludzie wiedzieli, jak to wygląda, nie? Wiesz, jak już jadę teraz na tereny, które znam, to nie ma żadnych przygotowań. To już raczej jest taka zwykła kalkulacja, nie? Co prawda narzucamy tam wszystkie na mapę znaleziska, w którym są miejscu, żeby sobie, wiesz, jak jest tych poszukiwań dziesiątki godzin w terenie, to te wszystkie przedmioty, które są znalezione na dużych areałach, nie wiem jak to powiedzieć, mogą później tworzyć jakiś, wiesz, trakt, drogę, cokolwiek, dają jakieś dodatkowe informacje, więc w takich miejscach raczej to są takie kalkulacje, że dzisiaj byłem, wiesz, tydzień temu tutaj bym chciał sprawdzić. Nie ma konkretów, ale w miejscach na przykład, gdzie jadę na jakieś weekendowe poszukiwania, no to sprawdzam też, wiesz, czat teraz, który też daje bardzo dużo informacji, gdzie wrzucasz tak naprawdę adres i wyskakują ci gdzieś jakieś informacje, jakieś mapy, wiesz, z kilkudziesięciu źródeł są pobierane informacje, które mogą ci gdzieś mniej więcej nakierować, gdzie coś mogło być, nie? Ale to nigdy się nie przekłada, tak uważam też, instynkt, intuicja bardziej, tak? Trzeba wiesz, polegać. miejsca, które są zarejestrowane już w jakichś bazach danych, gdzie było coś na przykład znalezione, to są miejsca już mocno też przerobione, bo ludzie w nocy chodzą. Wiesz, znam historię, że farmer na przykład w nocy dostał sygnał, że ktoś jest na polu i wjechał i odpala światło od traktora, a tam komercja, wiesz, 300 osób z detektorami w nocy rąbią mu pole, nie? Ja kiedyś miałem taką sytuację w czasie pandemii właśnie z moim
przyjacielem, że też nie mogliśmy na 2 kanały, nagrywaliśmy YouTube poszukiwania, ale nie mogliśmy oficjalnie mówić o tym, że poszukujemy razem, no bo były zaostrzenia, nie? Słuchaj, on jest piekarzem z zawodu i on jechał do mnie z Londynu i wszędzie się wyświetlały na tych tablicach na autostradzie stay at home, nie? I on, wiesz, walił na poszukiwania. A to pod Jakby go pandemią wtedy było, tak? Tak, jakby go policja zawinęła, no to wiesz, jest problem, nie? I No. było dużo takich sytuacji, że właśnie szukaliśmy razem i coś, wiesz, było nagrywane, że on coś nagrywał na przykład z ręki jakieś znalezisko, a ja, wiesz, na przykład, albo ja nagrywam, a on z tyłu ma 2, wiesz, załatwia 2 czy 3 metry i jakieś pozwolenia lecą, nie? Pozdrowienia, sorry. I tak mniej więcej wyglądają te poszukiwania, czyli trasa, wiesz, w większości te pozwolenia mam w Kent, więc jeżdżę tam. No, Czyli na początku troszeczkę z przymrużeniem oka było czasami i w ogóle. tak, później Już zagłębianie. zaczęłeś, już jak się zapoznałeś z tematem, to No bo, nie ma co, skoro już wiesz wszystko. słuchaj, nie? fajne jest to, że ty, wiesz, same poszukiwania i znalezisko, wiesz, to jest jakaś część tylko tej pasji, bo tak naprawdę wracasz do domu z jakimś przedmiotem, monetą, zaczynasz szukać informacji i nagle się okazuje, że składa się to w jakąś całość, że nagle, wiesz, jest tych informacji więcej. Z jakiego czasu to dokładnie było, kto mógł to mieć, wiesz, bo Wtedy dana historia się moneta to pojawia, jest nie? jedno, nie? Bo ty jesteś tak naprawdę osobą, która, przypuśćmy, znajduje monetę rzymską, która ma, nie wiem, na przykład 1000, przypuśćmy 700 lat i jesteś pierwszą osobą, która tą monetę trzyma w rękach po takim czasie. Jaka była ostatnia transakcja tej monety? Kto ją miał? Wiesz, są monety, które na tamte czasy były, no ktoś bogaty musiał to posiadać, nie? Więc jaka była jego historia? Skąd się to tam wzięło? I To są wtedy wszystko się- pytania, które Wtedy wiesz, się zaczyna. zaczyna się zabawa. Wtedy zaczyna się zabawa i nagle myślisz sobie, kurde, przecież ta moneta jest bezcenna. No. Nawet szkoda Wiesz, by ja było ją biorę oddać, czasami nie? przy swojej gablotce, wiesz, w ręce kilkanaście przedmiotów z różnych epok i masz tak naprawdę, no, kilkaset, a nawet, wiesz, ponad 1000 lat historii w I sobie rękach. myślisz, ile to I każda ta moneta, każdy ten przedmiot ma jakąś za sobą, niesie jakąś historię, nie? Jakąś osobę, która była w posiadaniu tego. No, powiem wam, że jak dla mnie to mało jest takich pasji, które rzeczywiście... No masz wielki znak zapytania, takie emocje, nie wiesz, co się wydarzy, nie? mają taką wielką i szczególną wartość, nie? No, Historyczną przede wszystkim. dokładnie. Fajnie. No to dobra, no to już jak my jesteśmy tak daleko, to może opowiedz nam, jak wygląda twoja kolekcja w domu. Na ten moment mam sporo Rzymu. Jest to na pewno kilkaset monet. Czyli rzymskie monety. Rzymskie monety. Mam trochę jakichś takich przedmiotów właśnie z rzymskich typu fibule, jakieś bransolety, części. Mam Czyli sporo biżuteria, średniowiecza, tak. Pieniążki. Mam sporo średniowiecza, właśnie monet srebrnych, hamerów. Jest przekrój dosyć spory. Musiałbym to wszystko gdzieś tam pozbierać. Ja podeślę ci kilka fotek, Podeślij, wrzucisz my tam tutaj, wrzucimy mniej więcej, wrzucisz no. jakieś fotki, nie? Pewnie, że Żeby wrzucimy. każdy mógł sobie zobaczyć. No. A jak uważasz, tak mniej więcej, nie musisz odpowiadać na pytanie, jaką ma wartość ten twój skarb dotychczas zebrany, Te którego kolekcje. jeszcze nie oddałeś, bo o tym porozmawiamy później. Każda moneta indywidualnie, czyli wiesz, możesz zanieść to do domu aukcyjnego zupełnie legalnie, no jak ze wszystkim w domu aukcyjnym. Jeżeli coś jest nagłośnione, bo już różne sytuacje też słyszałem, no to wiesz, możesz sprzedać monetę za 1000 funtów, a możesz ją sprzedać za 5, jeżeli będziesz miał 2 zainteresowane osoby z grubym portfelem, nie? Rozumiem. W tym przypadku raczej to nie są duże pieniądze w większości, jeżeli chodzi o większość tych monet, które są, bo to są to monety popularne na Wielką Brytanię, czy są to, Czyli niezależnie od więcej tego, było czy rzymskie, znalezionych już, no. tak, więc tutaj raczej to nie są jakieś duże pieniądze, chociaż w momencie, kiedy chodzisz dużo i masz tych monet dużo, no to wiadomo, jak wszystko, to powiększa. razem to jest, gdzieś tam to będzie trochę, ale no jakieś takie pojedyncze przedmioty, myślę, że tak, nie wiem, o ponad 1000 tam przypuśćmy, nie wiem, 400, 500 funtów. To, że coś jest w srebrze i w złocie nie zależy,
jakby nie wpływa na to, że może być to drogie, nie? Są przedmioty, jakieś monety na przykład z brązu, czy na przykład miedziane, które są bardzo rzadkie i to one będą droższe od tych złotych, Rozumiem, których no. zostało, wiesz, znalezione kilka tysięcy, nie? No, czyli im bardziej rzadkie, tym większą wartość mają. Dokładnie. No i to później już dalej, nie? Czyli dom aukcyjny, jak to jest ogłaszane, jaki A jest stan. kto ci wycenia to? Archeolog to wycenia? Wiesz, ja tego nigdy nie wyceniałem, Ale tak nie? mniej więcej. Tak, Sam. Aha, sam wyceniasz, Sam, czyli research robisz internetowy. Robię, nie? Sprawdzam. Oglądam też aukcje typowo takie z domów właśnie aukcyjnych, typowo pod monety, gdzieś tam sobie, wiesz, tak jak ty mówisz o live'ach, że słuchasz sobie podcasty, tak ja czasami puszczam i oglądam właśnie Weryfikujesz licytacje, w ten no. sposób, doszkalasz się, że tak powiem. No spoko, fajnie. A powiedz mi, a da się na tym zarobić? Zarobiłeś dużo pieniążków już na tym, na poszukiwaniu skarbów? Nie sprzedałem tych monet. Na Czyli ten to jest moment bardziej trzymam. dla ciebie takie... To jest, wiesz, ja się cieszę z tego, że to mam. Mogę być blisko tych znalezisk. Przychodzą znajomi, wiesz, mogę sobie gdzieś tam porozmawiać z nimi na ten temat, pokazać. Jest to w jakimś tam stopniu na pewno lokata. Jeżeli przyszedłby taki moment, że potrzebowałbym Na czarną rzeczywiście, godzinę. tak, że coś by się stało, to nie miałbym sentymentu. Jeżeli coś żeby byłoby to oddać. dla mnie bardziej wartościowe, na przykład zdrowie jakiejś osoby i potrzebowałbym na szybko zorganizować pieniądze, to nie miałbym sentymentu, wiesz, sprzedałbym. Ale tak, żeby mieć pieniądze z poszukiwań, to jest raczej taka pasja, w którą rzeczywiście się wkłada. Czyli dojazdy, no tutaj akurat w tym przypadku nagrywam te vlogi z poszukiwań, więc one też mają jakąś monetyzację, te filmy, zarabiam Czyli z na nich, bieżąco więc... można widzieć po prostu twoje działania. Tak, i to jest z tych wyświetleń jakieś pieniądze rzeczywiście już na tym etapie tego kanału są i te koszta gdzieś tam się pokrywają, jeżeli chodzi o same wyjazdy, ale tak typowo z poszukiwań to nie. Ale no, gdybym chciał to dzisiaj sprzedać, to myślę, że coś tam drapnę, nie? Parę koła. No, Spokojnie. Okej. Fajnie. No dobra. No, wyczerpaliśmy chyba ten temat to już na maksa, pod korek. To co mógłbyś powiedzieć jeszcze dla naszych słuchaczy, jakby ktoś chciał zacząć taką przygodę, jakby się interesował tym, co mógłbyś powiedzieć na start, jak to zrobić, czy warto? nie zaczynać od detektora metali. Bardzo dużo ludzi ogląda filmy, kupuje detektor metali i wiesz, potem on leży w szafie. Nie, nawet nie o to chodzi. Ludzie sobie zdają sprawę z tego, że uzyskanie pozwoleń gdzieś w swoim, wiesz, miejscu, gdzie mieszkacie, może być problematyczne, natomiast nie zniechęcać się do tego. Czyli lepiej, warto... tak jak ja zdążyłem już wyłapać, że najlepiej na początku zakręcić się przy pozwoleniach, zanim zacznie... Nie do końca. Wiesz, bo to jest tak, kupują ludzie detektor, próbują uzyskać swoje pozwolenia, nie mogą ich dostać, więc nie mają możliwości, chodzą gdzieś na dziko, nielegalnie, mogą pojawić się problemy z prawem, po co ryzykować? Ja wam proponuję tak, znaleźć jakąś grupę, która organizuje komercyjnie poszukiwania detektorem metali w weekendy, skontaktować się z jakąś grupą taką właśnie na Facebooku, nie wiem, poszukiwania detektorem metali Polacy, ludzie, którzy mają, gdzieś po prostu zaczepić się o osoby, które mają na przykład sprzęt, tak jakby ktoś do mnie napisał, nie? Że słuchaj, chciałbym pojechać na taką komercję, ja będę jechał w maju do Domka Pisarka na takie poszukiwania. Zorganizowanie drugiego detektora, wypożyczenie, to nie jest duży problem, wypożyczyć taki detektor, tym bardziej jak są osoby z Polski, są sklepy, które wypożyczają. Myślę, że w Wielkiej Brytanii też na pewno jest taka możliwość, żebyście wypożyczyć ten detektor, pójść 2 razy w teren na komercję, poznać ludzi, zobaczyć jak to wygląda, bo wiecie, ogólnie poszukiwania detektorem metali, tak jak ja nagrywam, dobre momenty, czyli idę już w teren, który znam. Mam 15 znalezisk, które są piękne, jest Rzym, jest średniowiecze, coś się dzieje, tak? I pokazuję wam tylko te momenty, które są dla was ciekawe. Ale często jest tak, żeby nagrać taki odcinek, trzeba 2-3 wypady w teren. To jest 30 godzin, trzeba się nakopać aluminium, puszek, syfu, dziadostwa. Wiesz, ja jakbym to pozbierał wszystko, co przez te lata nazbierałem, to taką wannę, kiedyś były żeliwne na chacie, takie żeliwne, to byłoby mało. Dlatego warto, wiecie, zobaczyć sobie, jak to wygląda w praktyce. Wynajmijcie taki detektor na chwilę, pochodzić na taką komercję, zobaczyć, jak to wygląda. I jeżeli złapiecie zajawkę i będziecie jeździć częściej, to wtedy kupić detektor
i rzeczywiście cieszyć się z tej pasji, już tak w pełni chodzić i szukać, ale nie nastawiajcie się na to, że jak kupicie detektor metali, to zaraz będziecie mieli pozwolenia i zaraz będziecie mieli piękne znaleziska, bo na przykład Deus 2, o którym mówiliśmy, czyli detektor metali, to żeby ten detektor działał sprawnie, to jest kilkadziesiąt tonów dźwięku. Ja nie patrzę na, wiesz, na numery na ekranie, co się tam wyświetla. Ekran ci nie mówi, to jest złoto, Tak, to tylko jest srebro. pi. Ja mam na przykład tak, słuchaj Goblin, jaki polecasz detektor bo na złoto? No. Albo na monety rzymskie. Nie ma programu na złoto, No nie ma programu, jest kolor, czyli częstotliwości, to wszystko sobie ustawiasz i masz, wiesz, albo masz tą dyskryminację, albo jej nie masz, ale ogólnie kopiesz też syf, nie? I warto... Może kiedyś będą takie roboty chodziły po polu i ci mówiły, tu złoto. Wiesz, jaki ja mam tam taki to. taki sen mi się często pojawia, Dawaj. że wynalazłem No. taką maszynę, którą zapinam jak pług do traktora Mhm. i jadę po polu i tam są takie sita i jakieś odbiorniki, coś mi się takiego śni często, że to zbiera, wiesz, z głęboka, sortuje i ja jadę, wiesz, tam i z Ładuję powrotem tylko- zatrzymuję się i patrzę, a w tym sicie jest to, co ja, wiesz, bo ciężko jest przejść całe pole, nie? No tak. Hektary, nie? I coś takiego, nie? Że, wiesz, taki sen. Ja fajnie, że to wspomniałeś o tym śnie, bo ja też właśnie mam sen jeden, o którym opowiadałem w poprzednim podcaście, to sobie zobaczycie, jak obejrzycie. Ale no, takie sny są jednak, nie? A co do twojego snu? Co dokładnie? Nie, no bo mi się śni, bo była u mnie tydzień temu dziewczyna z Milton Keynes i rozmawialiśmy o Milton Keynes, o mieście dużo, a to fajne miasto jest ogólnie. W ogóle to jest kraina jezior też, nie? Okej. Bardzo dużo tam jezior. A mi się śniło wiele razy i to już nawet z 20-30 lat temu mi się śniło już, pierwszy raz, jak mieszkałem właśnie w blokach, gdzie bloki, wiesz, tak jak masz mieszkalnia, bloki No. w Polsce, gdzie masz tam kilka pięter i tam sobie ludzie mieszkają, nie? No i ja mieszkałem w takim bloku i miałem jezioro pod domem, nie? Mhm. No i przejeżdżałem w Milton Keynes wiele razy przy takim jeziorze, gdzie jest bloki nad jeziorem i od Okej. razu mi się przypomniał ten sen, nie? Okej. Że mieszkałem w takim miejscu. I jeszcze tam nie byłem, nie pojechałem tam szczególnie tam zobaczyć, Mhm. ale muszę tam jechać, zobaczyć, się przejść tam, może nawet po tej wodzie pochodzić, nie, czy coś. Ale miałem taki sen, że mi się śniło, że mieszkałem w bloku, gdzie było jezioro pod blokiem, no i takie właśnie miejsce widziałem. No widzisz. Także też widzisz, także to jest bardzo bliska rzecz do spełnienia, która jest warta do tego, żeby to sprawdzić, ale to nie zmienia faktu, że może w niedalekiej przyszłości taką maszynę będziesz posiadał. No, kto wie? No, nie Zobacz, wiem. że teraz AI, teraz na początku zrobili to sztuczną inteligencję, później obsadzili w robota i już mamy w Polsce tego, nie wiem, Ryszard się nazywa chyba, taki znany robot na Jest, YouTubie. no. No to wiesz, no to kto wie, że w niedalekiej przyszłości... Nie, ja dla jestem, takiego... wiesz, pod ogromnym wrażeniem, bo ja na przykład miałem takiego, teraz jest ta sztuczna inteligencja, ale był taki na przykład moment w moim życiu, Mhm. że wyszła, no bo ja jeszcze się wychowałem, jest to 92 rocznik, więc wychowałem się jeszcze 5 lat młodszy ode mnie. wychowałem się jeszcze na osiedlu robotniczym, gdzie, W wiesz, latach nie było... 90. O. No, powiedzmy, 2000, nie? Era właśnie tego materiału, który leciał w telewizji Złote Łany, nie? Bo to, co ci dzisiaj mówiłem, że ten... I wiesz, nie było tak telefonów jeszcze, to dopiero wchodziło ta technologia, te Nokia 3310, to Pamiętam, wszystko... no, Motorola, Ja byłem cegły użytkownikiem tego, nie? I tak dalej. Później gdzieś tam pierwszy jakiś komputer, gdzie dupa tego komputera, wiesz, musiałeś mieć Na pół metra początku z Ameryki odstawione. przywozili komputery, nie? Ja już gdzieś tam w Polsce rodzice mi na komunie, wiesz, Tetrisa można było grać. było się szarpnąć. Kot Pazur była taka gra. W taką grę grałem, nie? No. No i słuchaj, myślę, że był taki czas, ja to tak przynajmniej widzę, że był taki czas, że ta technologia się w pewnym momencie trochę zatrzymała. Były telefony trochę lepsze, wiesz, model 8, 9, 10 i tak dalej, nie? I nie było nic takiego, co by mnie jakoś zaskoczyło. A ta sztuczna inteligencja teraz, ja ci powiem, ja na przykład jak budowałem pierwszego kampera, czy robiłem cokolwiek, obliczałem sam metry kwadratowe izolacji, przekroje kabli do każdego produktu, który przypuśćmy
wyposażenia, które montowałem do danego projektu, musiałem zebrać informacje na stronie producenta, czyli jaki przekrój kabla do tego, jaki przypuśćmy inwerter, jak to wszystko ma mniej więcej wyglądać, nie? Poświęcałem na to bardzo dużo czasu, a teraz wpisujesz, Opel Movano, ten i ten rocznik, ile metrów izolacji potrzebuje. Masz informację. No, dokładnie. Jaki bezpiecznik do na przykład ładowania z alternatora, czyli DC do DC. Tak, wszystko masz, zgadzam się. Jest on trochę, czasami się gubi, nie do końca uważam, że zawsze to działa ta sztuczna inteligencja, bo ja przyłapałem to niejednokrotnie, że się ta inteligencja myli, jeżeli chodzi o ChatGPT, mi tutaj chodzi, że popełniał błędy i czasami trzeba z nim rozmawiać i gdzieś wyjść z tego, także nie do końca ufajcie, nie zawsze jest to poprawne, nie można ale jest bardzo pomocne i dla osób, które chcą szybko jakieś informacje dostać, coś, żeby przeliczyć właśnie, albo dowiedzieć się, jak coś zrobić, a czegoś nie robiliście, warto z tej sztucznej inteligencji skorzystać. No, nie? jestem za w 100%. No. Dlaczego przyjechałeś tu w ogóle? Po co Do ty Wielkiej? przyjechałeś do UK? I kiedy? 2011 rok. 2011. Ja 2013. Jakoś, to 11 jest chyba, szybciej 12, ode mnie. jakoś 11, no. 11 rok. Ale dlaczego? Słuchaj, mała wieś. Skończyłem szkołę budowlaną. Budowlaną skończyłem, z zawodu jestem murarzem, ale miałem praktyki w firmie komunalnej. A murowałeś? Pół roku jeździłem śmieciarką, pół roku, tak, na praktykach. Do zawodu, przyuczenie Murarza. do zawodu murarz, jeździłem śmieciarką, a czy nie jako kierowca, jako, pomocnik, wrzucałem tylko te worki, Jeszcze nie? lepiej. Tak. Komunalna firma, więc cała zima odśnieżanie, zrzucanie sopli, więc miałem w sumie po tych praktykach, w których tak naprawdę niewiele się nauczyłem, co prawda, dziękuję, zawód, zrobiony, bo gdzieś tam na końcu oczywiście był nacisk, żeby się w teorii i w praktyce nauczyć, ale miałem możliwość pracy tam na etacie po szkole, tylko widziałem, że tak, zawodu się nie nauczę, bo komunalnik, więc będzie raczej sprzątanie parków. Pieniądze porównywalnie Anglia, Polska i to był w sumie taki, jak większość osób. Przyjechałem tu na kilka miesięcy odłożyć na prawo jazdy, auto osobowe, trochę się odkuć finansowo, a zostałem tutaj od 2011 roku do teraz, nie? Dlatego przyjechałem. Była ogromna różnica. To był też czas, kiedy ten pieniądz w Polsce ważył sporo. Ja tutaj jako 18-19 lat chłopak na akordzie potrafiłem odłożyć już po odliczeniu kosztów, bo mieszkałem w domku holenderskim na gospodarstwie, na którym pracowałem, 400-500 funtów. A to się robiło razy 6? To była tygodniówka, czyli zarabiałem gdzieś przypuśćmy około 8 do 10 tysięcy złotych. Ładnie na start Tak, zarabiałeś. ale ja zbierałem po 12-13 skrzyni jabłek w sezonie. No ja rozumiem, ciężka robota. Ciężka, no. No ale teraz nie podejdzie. Poza sezonem nie było takich pieniędzy, porównywalnie listopad-grudzień, ale ja też pracowałem w soboty i w niedzielę na marketach, więc szanowałeś pieniądz, było dobrze, nie? No, dam ci tylko takie szybkie porównanie. W Polsce, jak wyjechałem w 2011-2012 roku, mieszkanie kosztowało w mojej wsi 40 metrów kwadratowych, bagatela 50 tysięcy złotych. Pięknie. No to tak naprawdę pół roku w Wielkiej Brytanii, 8 miesięcy przypuśćmy. Byłem w stanie jako 19-latek kupić mieszkanie, nie? 40 metrów kwadratowych. Było zupełnie inaczej. To był dobry czas. No i to tyle chyba. Odpowiedziałem na twoje pytanie już tak w pełni. Zgadza się, no to super. A powiedz mi, a dużo Polaków poznałeś tam w tej pierwszej twojej pracy? Gdzie tak. Tam było większość Polaków. No, to była, tak jak ci mówiłem, taka rotacja. Fajnie? Nie, to raczej tak, że grupy. Grupy się porobiły. Tak, czyli z kimś miałeś trochę więcej, jakiś tak kontakt. Jak w sumie. A znowu był ktoś, kto cię bardzo albo nie lubił, albo wręcz nienawidził, nie? To tak było, nie? Spoko. Masz dzieci? Nie. A planujesz? Tak. Chciałbym. Ja wiem, że planujesz wrócić do Polski, ale to zostawimy jeszcze. To też jest ciekawy temat. Dobra. A pamiętasz takie najgorsze momenty na starcie, czego bardzo nie lubiłeś? Może coś, co, nie wiem, zniechęcało cię do tego, żeby tu być? Start był ciężki. W Wielkiej Brytanii, no. To była farma... angielski jeszcze od razu powiedz. Nie było. Wtedy nie było, nie? Ja przyjechałem, zaraz po 18, w szkole nie byłem, jakimś... No, rozumiem. No, z klasy do klasy całe życie się uczyłem prześlizgać, żeby tak tylko przejść, nie? nie? To samo co no.
kombinacje odwieczne, nie? Ale wiesz, te praktyki, o których wspominaliśmy, o których ci powiedziałem przed chwilą, no to na pewno mnie nauczyły też takiej ciężkiej pracy fizycznej. Było mi na pewno łatwiej na starcie, bo słuchaj, to były czasy w Wielkiej Brytanii, jak ja przyjechałem, że to, że mogłeś zostać poza sezonem takim zbiorów ogólnie warzyw i owoców, przypuśćmy od października, jak się to wszystko kończyło, do przypuśćmy startu sezonu, to, że zostałeś na farmie, to była nagroda za ciężką pracę w sezonie. To nie tak jak teraz, że oni nie mają pracowników, nie chce nikt pracować, bo się to nie opłaca na farmie, bo to jest ciężka praca, mało już teraz, wiesz, jest inaczej waży ten pieniądz i tak dalej. No. Ja wtedy musiałem się natyrać cały sezon, żeby szef mi powiedział, że ja mogę zostać i tyrać dalej w listopadzie i w grudniu. W słabszym sezonie. Tak, że mogłeś Trzeba cały było czas zapracować zarabiać. sezon, Tak. żeby możesz zostać... I słuchaj, był taki Wszędzie tak moment jest. na przykład, że właśnie ten czas listopada, grudnia, który był poza sezonem i ktoś mógłby stwierdzić, że to jest czas, kiedy jest mniej pracy i jest lżejszy, to wręcz odwrotnie, stary. To się zaczynała dopiero, wiesz, Wolna amerykanka? walka tak naprawdę o przetrwanie. No. Domki holenderskie, gdzie ściany były z kartonu. Zimy też potrafiły być naprawdę, wiesz, ja pamiętam moment, ja miałem takie, jak ty masz tutaj ogrzewanie ten olejaka, nie, takiego dodatkowego. No. Miałem 3 albo 4, żeby utrzymać temperaturę w malutkim pokoiku i o 5 rano, gdzieś pamiętam, to było przed świętami, mieliśmy już jechać do wiesz, na święta do Polski i obudził mnie taki... jak ktoś szura po kamieniach, nie? I chłopak o chyba, nie wiem, 5 albo 6 rano odgarniał śnieg. I wyobraź sobie, że ja wstaję z tego łóżka, miałem to okno, które było z tak cienkiej szyby, nie? Wiem, o co Stare, jak chodzi. wiatr wiał, to ta ściana chodziła, nie? I ja podnoszę tą głowę, patrzę i on mnie zobaczył i on uznał, że zrobi fajny żart i rzucił śnieżką i ta szyba wpadła, stary, do środka. O, To były Boże. takie czasy, ale już pomijając warunki takie sanitarne, wiesz, to, że nie było ciepłej wody, nie było ogólnie wody w tych domkach holenderskich, tam była tylko, wiesz, tylko prąd. Chodziło się tak naprawdę do toalety nieraz po 200-300 metrów. Widziałem takie farmy. No. Także to nie było, wiesz, to nie był lekki temat, ale jeżeli chodzi o pracę, było ciężej, bo były przycinki drzew. Nie było automatycznych sekatorów, takich, które tną za ciebie. To stary w niskich temperaturach, po 10 godzin, rąbanie stary, wiesz, z sekatorem rękami, albo wbijanie, bo robiło się nasady, przygotowało pod nasady pola, gdzie masz co 4 metry na platformie pal, który musisz wbić przy niskich temperaturach w ziemię drewniany, z taką metalową nakładką, która wchodziła na pień i miałeś 2 rączki, no i żeby to wbić, wiadomo, ona musiała też ważyć swoje. Ja wtedy ważyłem jakiś bagatela, może nie wiem, 60 parę kilogramów, wiesz, szczypior. No, młody szczypior. No to ta rurka, podejrzewam, że ważyła może połowę masy mojego ciała. I musiałeś na tej platformie się chłopa do wychylić i wbić to, a jeszcze były momenty, Jeszcze gdzie na się przykład wychylić, że trafiłeś na kamień, bo takie sytuacje były przynajmniej 2 razy na jednej długości, przypuśćmy, rzęda, no to trzeba było wyjść i wiercić tym, wiesz, dodatkowo jeszcze otwór, przesuwać się, także to był taki czas, Szkoła który ja życia. zapamiętałem ze względu na to, że ja budziłem się no ból, stary, ból. Ręce miałeś jak małpa po kostki, nie? Także takie czasy. Czyli było trudno, już nie będę pytał. To ale... był fajny pieniądz, ale nie był łatwy, lekki. Rozumiem. No, Ale no, wynagradzał, nie? To była moja decyzja, nie mam do nikogo żalu, bo to nie była praca typowo, że ktoś mnie tam, wiesz, trzymał na siłę, nie? Bo to była moja decyzja. Tak, walczyłeś o swoje Ale po prostu. stary, wiesz, no co ja miałem do wyboru? Wrócić do Polski i tak naprawdę pracować gdzieś na etacie za 2 koła. Wiedziałem, że tam po prostu stopniowo, wiesz, odłożę, nie? No niestety, losu nie wybieramy, a zawsze los jest po prostu każdemu dany taki, a nie inny. No. No, No fajnie, no ale widzisz, jesteśmy teraz tutaj, siedzimy na kanapie. zgadza się. Wiesz, przepracowaliśmy swoje, żebyśmy mieli tę wiedzę kiedyś taką, jaką mamy teraz, to byśmy też nie siedzieli na farmie, czy ja też bym nie robił na tej fabryce, wiecie, tych wafli do lodów, ale to nas zbudowało i teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i robimy, co chcemy, widzisz, spełniamy się. W mojej opinii jest łatwiej teraz doceniać to, co mam. Wiesz, bo ja lubię sobie robić takie porównania.
Wiesz, jak są takie momenty, no bo nie oszukujmy się, stary, są czasy, w których jest wszystko możesz tak naprawdę mieć, To są nie? te czasy, że jest wszystko, a ludzie nie potrafią z tego korzystać. Dokładnie, nie a my wiesz. właśnie przyszliśmy w te czasy takimi, którzy Ciężko jesteśmy się- gotowi, nie? Ciężko się czasami, wiesz, obudzić, bo tak naprawdę jest z każdej strony przepych. Wiesz, ogrom, no wszystko możesz mieć. Jak sobie radzisz w miarę finansowo, to naprawdę możesz mieć wszystko i ciężko czasami, wiesz, docenić, a wtedy cieszyły tak naprawdę drobne rzeczy, nie? I warto o tym pamiętać, no. No dobra, no to słuchaj, a kiedy w ogóle do Southampton się stwierdziłeś, że pojedziesz? Poznałem Karolę, nie? Poznałeś dziewczynę swoją? Mhm, Dawno to dokładnie, narzeczoną. 3, ponad 3 lata było? temu. Ponad 3 lata temu? Ponad to 3 lata jesteście temu. 3 lata i jest twoja narzeczona, tak? Tak Już- jest, no, to już od roku. wielki. Już nam teraz chyba 12, nie wiem, Karola mnie zastrzeli, jak zobaczy, że pomyliłem. 12 chyba na kwietnia. To już wiem, Mamy z kim planujesz rocznicę. dzieci. No widzisz. No. Także tak, 3 lata, no. Przeprowadzka Karola, ja nie miałem rodziny w Kent, w Maidstone, tylko gdzieś tam własną działalność, którą tak naprawdę zaczynałem, więc nie miałem jakiegoś... Mogłeś przeżyć. Nie miałem tego rozbudowanego jeszcze wtedy do takich, wiesz, jakichś... Spoko. jakichś Dobra, to powiedz mi jeszcze tylko więcej o tym Southampton. Co wiesz na temat tego miasta? Oj, niedużo. Ale z tego co wiem, to jest bardzo duże miasto, nie? Jest spore miasto, no. Jest sporo Polaków. Wiesz, tam różne źródła, ale gdzieś około, nie wiem, 12, 15. Czyli bardzo dużo. Czyli sporo. Myślę, że jedno z większych miast, jeżeli chodzi koło Londynu, nie? To ja ci taką ciekawostkę dam, że tutaj No. mieszka 8 koła. 8, no. Ale wiesz, że te statystyki nie są wliczane. Nie. Dzieci, które urodziły się A tu, Polacy. tutaj, więc może być więcej, bo nie oszukujmy się, no nie ma już tutaj ludzi w Wielkiej Brytanii, niezależnie od tego, jakie jest to miasto. Bardzo mało ludzi przyjeżdża typowo pracować, tak, na kilka miesięcy. Raczej są to ludzie, którzy już się tutaj osiedlili na stałe. Okej. Więc, no co, Southampton, Titanic, bo Titanic startował z portu właśnie w Southampton, Tak? 1912 rok. O kurde, to Większość słyszycie? załogi była właśnie. No to taki temat, gdzie tych pomników i muzeum w Southampton właśnie jest Titanica. Mniej znane, no to kolebka budowy samolotów. Bo Spitfire był jakby nie tyle co produkowany, ale z tego co wiem, to było coś odnośnie Spitfire'a w Czyli Southampton, że był projektowany. Mhm. Więc no w sumie bitwa o Anglię, wiesz, a nie wiem, ty widziałeś kiedyś na żywo Spitfire'a? Nie. Oj, polecam ci. Tak? Oj, myślę, że zakochasz się. Ja Sprawdzimy. miałem taki moment, gdzie na zaproszenie też leciałem dwupłatowcem i startował zaraz po tym dwupłatowcu właśnie Spitfire. To dźwięk i tego, jak ten Spitfire wygląda, wiesz, tak nie w filmie, tylko w rzeczywistości, to myślę, że w czasie właśnie Kozak? bitwy o Anglię musiał robić stary w tamtych czasach niesamowitą robotę, nie? Także no i co jeszcze? Mnóstwo uniwersytetów. Wiesz, musimy na początku zaznaczyć, że Southampton to jest ogólnie miasto portowe, czyli tam są największe porty, jedne z największych portów w Wielkiej Brytanii, czyli jednoznacznie jest to jeden z najważniejszych punktów dostaw towarowych drogą wodną, nie? Tak. Czyli statki towarowe, ale też statki wycieczkowe Kontenery. Dokładnie. też dopływają i wypływają tutaj z Southampton. Także podejrzewam, że bardzo dużo Polaków pływa po wodach. W tych statkach, promach, pracują gdzieś na statkach właśnie, którzy mieszkają w Southampton. I no też taka z tych kontrowersyjnych spraw to pewnie to jest jeden z tych punktów, gdzie najwięcej właśnie nielegalnych substancji Przemyt. jest przemycana właśnie przez między innymi ten Bardzo port, możliwe, no. ale też nielegalnych imigrantów, nie? Także, bo jak kontener przypływa, to ten kontener ma 3000 kontenerowiec jak przypływa, to on ma 3000 kontenerów. Ja to widziałem, wiesz. No i one non-stop wpływają, non-stop. To nie jest tak, że jeden przypłynie no wiadomo ile, Z nie? daleka to robi tak ogromne wrażenie, a wiesz, wyobraź a ja sobie z jeszcze bliska. Ja jeszcze ci tylko taką ciekawostkę dam, nie? Że, bo tutaj w Luton jest fabryka bananów, taka potężna, nie? I właściciel ma swoją farmę na Ekwadorze bananów, nie? Okej. No i wiesz, i z warzywami, z owocami jest trochę inna kontrol
niż z innymi produktami, nie? Bo No. te produkty trzeba przerzucać szybko, z minimalną kontrolą, nie? Ponieważ się zepsują po prostu i wiesz, no i co z nich będzie, nie? No. I teraz jak wpływają banany, no to razem z bananami wpływają różne inne ciekawe rzeczy, które później czasami przypadkiem się znajdują na linii produkcyjnej, bo były też takie widzisz. przypadki, że w Luton gdzieś na linii produkcyjnej w bananach, wiesz, kostki z logo, nie wiem, Ronaldo albo coś, nie? No i w kostkach jakiś biały proszek, nie? No i takie rzeczy właśnie się zdarzają, szczególnie przy dostawach produktów spożywczych, nie? Okej. Takich jak warzywa. No To ciekawe. taka tylko ciekawostka, nie? Ale też fajne jest na przykład to, że te takie potężne statki, nie? Na których masz już, nie wiem, aquapark i jakieś tam imprezy, hotele. Wycieczkowe, jakieś no. wycieczkowe i one wypływają gdzieś w ciepłe kraje chyba, nie? Jest tam tego sporo, no. Wiem, że bo nawet byłem gdzieś, to bo wiecie, jak ja jako kierowca ciężarówki, to też jeździłem po tych takich morskich miejscach, to wiem, że czasami te wycieczkowe te promy, nie? One nawet nie wypływają daleko, on tylko odpływa od brzegu i oni tam sobie się, wiesz, imprezują, bawią, No żyją. tak, no wiesz. I on nawet daleko nie odpływa, go zobaczysz, wiesz, z plaży, nie? I on później Płynąłeś przypływa kiedyś po takim brzegu. czymś? Nie, ale bardzo bym chciał. Tak? Ja bym chciał, wiesz co, ja bym chciał bardzo popłynąć z Miami na Wyspy Kanaryjskie, nie? Okej. Jest taki popularny, jest taki właśnie, No. to się mówi cruise, nie? Cruise. No, Jakoś coś tak takiego. się mówi, nie? No. To taki popularny kurs jest. Co No ludzie ciekawy, korzystają. ciekawa opcja, wiesz, wycieczki, nie? No, że lecisz do Miami, nie? I z Miami wsiadasz w taki właśnie kurs, a to już są takie najwyższe, wiesz, już najgrubsza półka, nie? Że już tam masz Najlepsze wszystko. jest to, że to jest tak wielkie, że ponoć ciężko to, wiesz, w tydzień wszystko zwiedzić na statku. Na statku, a co No. jeszcze dobre, że na przykład na Wyspy Kanaryjskie i między tymi wysepkami co chwilę się zatrzymują. No, żeby piękna, to wysiąść- musi być fajne. No. Ja ogólnie do takich tematów typu, nie wiem, ja na przykład, nie mówię, to jest, wiesz, ogromna różnica, nie? Mhm. Takiego, wiesz, statku wycieczkowego, ale ja w ostatnim czasie mam z oceanem takie nie do końca fajne Tak. wspomnienie. Właśnie byliśmy z Karolą na Teneryfie, chyba Teneryfa Wyspy albo Kanaryjskie. Majorka. No. No. I słuchaj, w tych miejscach, gdzie chcesz właśnie takie wycieczki, nie? Czy ma być to, bo tam raczej, wiesz, nie takie duże wycieczkowce, ale mówię tutaj o katamaranie, coś ten deseń, nie? Albo możesz sobie właśnie sam wynająć bez kursów sternika taką stary łódkę, żeby sobie popłynąć. Wiem, Wiesz, słyszałem. co ja miałem za sytuację? Dawaj. To był początek naszego związku, gdzie no raczej, wiesz, jak wlatuje jakiś temat, to chcesz... Wiesz, no nie mówię, że teraz nie, już całkiem mam wszystko Ale w się nosie. pokazać, no, Ale no, kobiecie. wiesz, byliśmy w tym, nawet zapamiętałem imię tego gościa, który nas obsługiwał, Marko, który nam te wycieczki sprzedawał, bo zapamiętam to do końca życia, nie? Ten gość bierze pieniądze z turystów, więc on ci kurwa wciśnie... Pchnie wszystko, no. Tak, co wiesz, co byś nie chciał, nie? No. I mówię do niego, że to wiesz, zobaczyła plakat moja Karola tej łódki i chciała po prostu sobie zrobić jakieś zdjęcie na otwartym morzu, wiesz, że fajnie razem. On mówi, macie do tego jeszcze szampana albo piwo, co tam chcecie, nie? Staję rano w tym hotelu, otwieram, wiesz, zasłony przesuwam, patrzę, a tam stare fale, wiesz, rozbijają się o ten... Maszt. Tak, No, to przód. Znaczy nie o sam statek, tylko wiesz, z hotelu po prostu. Aha, okej. Wiesz, jak wyglądał ten ocean, nie? I dotarliśmy na miejsce w tym porcie do odbioru tego. Niesamowicie niespokojny był ten ocean. I ten gościu, ja myślałem, że ten gościu nam po prostu powie, słuchajcie, nie możecie. A ten gość, wiesz, chce pieniądze. Więc pyta szampana czy piwo. Ja mówię, stary, jakbyś miał, wiesz, wiadro melisy, to wziąłbym wiadro melisy. I on mówi do mnie tak, płynąłeś kiedyś? Ja mówię, nie. Wziął kartkę i narysował mi na tej kartce falę, nie? Taką łódkę, kwadracik i mówi tak, stary, nie płyniesz tak, tylko płyniesz w falę. Wiesz, o co chodzi, żebyś nie Ona cię przewrócił. unosi później. Tak, czyli robisz to w taki sposób, że jak lecisz do fali, to zrzucasz gaz, a jak jesteś na dole, podnosisz ten gaz. To nie jest tak, że się relaksujesz, tylko stary góra, dół, góra, dół. Stres. Z nami gość, który nas musiał wyciągnąć na ten ocean z tego portu, no bo nie sterujesz łódką jak samochodem, więc wiesz, trzeba mieć pojęcie.
więc nie chcę, żebyś coś uszkodził, więc wyciągać. Za nami taki ponton jak z Ikei za sobą zaciągnął, on tym będzie wracał. Ja byłem przerażony. Ja mówię do niego, wiesz, przepłynęliśmy jakieś 100 metrów, ja mówię do Karoli, out, nie? Ja wracam, ja mówię, nie dam rady. Miałem ręce ściśnięte na tych sterach, że nie mogłem puścić, wyprostować, wiesz, palców, a co dopiero zostaje sam na starej Czyli oceanie, zero który... przyjemności. Oni ogólnie, ich to nie interesuje, wiesz, oni tam, to jest typowo miejsce, gdzie oni żyją tylko i wyłącznie z turystyki. Ja wiem, jak to masz jest. miejsca, Pieniądze pomimo dałeś, tego, że masz lata jeść. tam cała Europa, masz miejsca, gdzie jest typowa turystyka i są, wiesz, piękne deptaki, jest wszystko przygotowane pod turystów, jest mała wyspa, gdzie tak naprawdę na takiej Teneryfie jesteś, nie wiem, na przykład na dole wyspy, jedziesz 40 minut, jesteś w górach, a potem jesteś w górach, potem kawałek dalej jesteś gdzieś nad jakimś wulkanem, zjeżdżasz i z drugiej strony masz zupełnie wyspy, jakby inny świat, że Wiem, stary, wiem. tam są jeszcze lepianki. Wiem, Tam ludzie ale wiesz żyją co, w lepiankach. To, o czym ty mówisz, to ja sobie przypomniałem, to jest coś takiego, jak ja bym wziął wycieczkę na lewo i pojechał w safari, No, nie? I się zmierzył z tymi dzikimi zwierzętami, nie? To stary, jest to samo, co te fale, nie? no. No i tym wspaniałym akcentem chciałem wam powiedzieć, że rozbijemy ten podcast na 2 części, a w drugiej części porozmawiamy sobie o polskiej społeczności w Southampton oraz o tym drugim głównym, w sumie jednym z najważniejszych tematów, czyli o budowaniu kamperów. Dawid opowie nam trochę więcej na ten temat. Jest trochę późno, Dawid dzisiaj postał trochę w korkach, a chcemy, żeby jeszcze wrócił o normalnej porze do domu. Zresztą gadamy już tutaj chyba z 1,5 godziny. Także podziękujemy wam. Ja ci bardzo dziękuję, Dawid, za to, Ja że również przyjechałeś dziękuję dzisiaj. tobie i, Ja i postaram się do wszystkim ciebie widzom. przyjechać na podcast drugi, Zapraszam. a jak będziesz miał ochotę, to po prostu przyjedziesz tutaj, nawet jak Pewnie. będziesz chciał, to przyjedziesz ze swoją Na kobietą. na pewno się dogadamy. I jakoś to zrobimy, także ten podcast wyjdzie w kwietniu, kolejny wyjdzie gdzieś w czerwcu, powiedzmy, marzec O, czy okej. czerwiec, także będziemy mieli czas na to, że może ja wpadę do tego Southampton, pojeździmy, poszukamy tej polskiej społeczności, to Pewnie. będziemy mieli więcej na temat do O. powiedzenia, może jakieś pierogi znajdziemy, dobra, z mięsem. A ja chciałem jeszcze dlatego, że Rudy musiał No. w domku siedzieć i sam, niestety. Będzie chyba niespodzianka. A ja widziałem, że Rudy też tobie podbiera często deski, No. bo tamte dziąsełka mu swędzą, to ja mu kupiłem taki A prezencik. wiesz, jak się ucieszy? O, To ja mu kupiłem taki prezencik, żeby Rudemu ci się to spodoba. desek nie stary. wynosił, tylko żeby miał się czym bawić, nie? A jeszcze czasem będziesz mógł go troszeczkę mu szczękę Rudy podrasować. bardzo lubi takie sznurki. Miałem z tym też kiedyś raz fajną sytuację. I widziałem te nitki z tej zabawki, którą mu dałem dzień wcześniej. Także klocek był Rudego. Dobra, No to mam nadzieję, że będzie zadowolony. A jeszcze mam kości dla Rudego, to też spakujemy i super. No to co, dziękuję ci za wzięcie udziału w podcaście numer 13. Bardzo dziękujemy ci za bardzo wartościowy temat, który dzisiaj nam przekazałeś. Ja również. Myślę, że będzie przydatny dla ludzi, którzy zastanawiają się nad tym, żeby zostać takim poszukiwaczem skarbów. I słuchajcie, żeby zagłębić się w temacie poszukiwania skarbów, bo już nie mówię o kamperach nie oglądajcie, chociaż też oglądajcie jak chcecie, ale o kamperach to porozmawiamy z Dawidem na kolejnym podcaście, wypytamy go o wszystko, a jak macie jakieś pytania odnośnie kamperów i w ogóle, to też piszcie w komentarzach, to po prostu będziemy mogli to wykorzystać na kolejnym podcaście. Pewnie, że tak. Pytać jak najbardziej. No. Ja jeszcze chciałem ci powiedzieć, bo tylko zapytam cię jedną rzecz, zanim już zakończymy. Czy ty budowałeś kampery chłopakom, którzy pracują jako ochrona z pieskiem? Nie, ale był gdzieś taki projekt, gdzieś tam wisiał Bardzo przez dużo chwilę. chłopaków korzysta z takich ofert. No ja ogólnie też nie wiem, nie wspominałem, bo jeszcze nie ruszyliśmy tematu kamperów, ale ja nie buduję też tak bardzo indywidualnie pod ludzi, ja nie biorę wiem, ty projektów, budujesz ja swoje sobie cenię indywidualne ciszę. projekty. Rozumiem, okej. Powiedz nam, No. ile wybudowałeś już kamperów? 60-70, myślę, że 60-70 spokojnie. koło, czyli można powiedzieć, że już marka premium. Dobra, i ty uświadczysz usługi, jeśli chodzi o No właśnie, budowanie wiesz, ja kamperów. więcej robię, kupuję sam bazy, buduję i wtedy wystawiam na sprzedaż, chociaż teraz jest bardzo dużo ludzi, no bo jak już masz tych kamperów trochę zbudowanych, Mhm. i jest tych zdjęć trochę jakby, wiesz, ludzie polecają.
Nawet mam klientów w większości, którzy nie ustalając ze mną szczegółów tego, jak ma być środek, po prostu Oddaję rezerwują. to w twoje ręce. Nie, rezerwują i Mhm. przyjeżdżają i kupują auta bez jakby dogadywania, jak to ma wyglądać wcześniej, nie? Czyli ja dalej kupuję, buduję, ale już mam klientów, którzy przyjeżdżają i tak naprawdę kupują to, co ja zrobię, Czyli nie? mogę do ciebie zadzwonić, zarezerwować, ty mi powiesz mniej więcej w jakim terminie, zapytasz mnie, co chcemy zbudować i po prostu działamy. Dokładnie. Gdzie można się z tobą skontaktować? Opowiedz nam, jakie media społecznościowe aktualnie posiadasz, gdzie cię Słuchaj, widać? Facebook, Odkrywca Goblin, wszystko pod tą samą nazwą, YouTube tak samo i co? No i w co, sumie i tyle, krótki i przekaz TikTok. do naszych odbiorców. Krótki przekaz. No to co, słuchajcie, Odkrywca Goblin YouTube, Odkrywca Goblin Facebook i tam Dawid w sumie jest na bieżąco, robi daily vlogi też. Tam więcej się dowiecie na temat, jak zbudować też samemu. Właśnie. Ze względu na to, że takie projekty teraz powstają, dlatego że bo tutaj wiesz, robimy reklamę, natomiast no, do końca roku ja już nie mam terminów. Rozumiem, no to ale no dobra, to słuchajcie, Dawid właśnie swoimi filmikami prowadzi, jak zbudować kampera od podstaw i możecie po prostu czerpać z tego wiedzę i sami zbudować. Prosto, łatwo, bez jakiegoś owijania salcesonu na uszy. Tam jest wszystko tak po chłopsku, tak i tak, zdjęcia, screeny, co trzeba, jak to połączyć. Każdy sobie bez problemu da radę. Jak ktoś ma takie, wiesz, zdolności majsterkowicza delikatne, podstawowe narzędzia, bez problemu zbuduje takiego kampera, oglądając te filmy. No i super. I to wchodźcie na Odkrywca Goblin, oglądajcie, obserwujcie. Ja wam tylko dodam, że żebyście pisali w komentarzach, jak macie jakieś pytania, no to my możemy przerobić te wszystkie pytania na kolejnym podcaście. Macie trochę czasu, bo pewnie od tego podcastu do kolejnego będziecie mieli około miesiąc do 2, także piszcie w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć, a my przegadamy ten temat. A druga sprawa, to na podcaście numer, już nie wiem który, czy to będzie 14 albo 15 z Dawidem, obgadamy o polska społeczność w Southampton, będziemy rozmawiać o budowaniu kamperów, będę też Dawida wypytywał, czy podjąłby się zbudowania nietypowego kampera, czyli na przykład kampera zrobionego z autobusu albo z czegoś innego. Też ciekawy. A może też Dawid zbudowałby wam jeszcze, nie wiem, food trucka, a może by zbudował wam domek holenderski, albo też ja troszeczkę korzystałem z domków holenderskich, ale z tego, co widziałem po materiałach Dawida, Dawid też troszeczkę korzysta z domków holenderskich. I na kolejnym temacie też będziemy na pewno omawiać temat domków holenderskich, ponieważ jest to bardzo popularny temat, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Spróbuję się dowiedzieć, jak to jest i jakie są ceny takich domków holenderskich i jak można je wywieźć. Bo nie każda wioska, która ma takie domki na sprzedanie, pozwala, żeby go kupić i wywieźć. Zazwyczaj ci pozwalają, żebyś go kupił, ale musisz go trzymać na tej wiosce. No bo wtedy jest, wiesz... A o tym będziemy rozmawiać w podcaście numer ten. Wszystko? Tak jest. Dziękuję ci za dzisiaj. Dziękuję ślicznie.